Cześć, witam Was gorąco w kolejnym unboxingu. Nie ma ich wiele, ale są za to obszerne. W dzisiejszym odcinku pokażę wagony osobowe z trzeciej epoki, które sobie zamówiłem, ponieważ w mojej kolekcji w zasadzie brakuje wagonów właśnie osobowych, które mógłbym zaprzęgnąć do mojej lokomotywy parowej. Paczka przyszła dobrze zapakowana. Zamawiałem w tym sklepie pierwszy raz. Wszystko przyszło zgodnie z planem. W środku znalazłem jeszcze standardowo jeszcze kilka katalogów, parę broszurek, jeden katalog na temat sterowania z Roko, taki dość pokaźny katalog, gruby, także z Roko. Pudełka się pozbędziemy na razie i przejdziemy do wagonu. Wagon pierwszy, powiedzmy, numer katalogowy 53282. Jest to wagon z trzeciej epoki, osobowy, druga klasa. Takich wagonów zamówiłem sobie dwa. Zaraz będę je pokazywał szczegółowo. Oraz łączony taki pierwsza i druga klasa, ta sama epoka. Trzecia. I tych wagonów mam 3. Na koniec do tego składu zamówiłem sobie jeszcze wagon pocztowy. Nie mam żadnego wagonu pocztowego, więc przejdziemy sobie może do wagonu drugiej klasy. Ja przestawię kamerę. Powinno być lepiej widać wszystko. W środku oczywiście tekturka, podkładka. Broszurki. O, są broszurki, tak. Ok, to na razie na bok. Jeszcze przestawię kamerę inaczej. O. To jest ten wagon. Wagon jest z fartuchami. Jeden z widzów pytał się, jak się sprawują krótkie sprzęgi w wagonach z fartuchami. Także sprawdzimy sobie oczywiście to potem na makiecie. Wagon wykonany dość dobrze. Wszystkie barierki są takie odstające, przestrzenne, tak jakby. Tak. Nie wiem, czy mi się to udało uchwycić. O. Przedziały z siedzeniami, schodki pod spodem, no takie standardowe wykonanie pod spodem, nie ma tutaj zbyt wielu szczegółów. Kinematyka, wózki. Wagonik jest dosyć ciężki, powiem szczerze. Jeżeli chodzi o patynowanie, nie będę na razie tych wagonów patynował, bo pastelami mi to nie wyjdzie, po prostu będą tylko ciemne te kropki. Muszę poćwiczyć z aerografem, muszę najpierw nabyć aerograf i poćwiczyć, bo tutaj w zasadzie to można spatynować tylko dach, troszeczkę tam boki. Taki kolor wagonu, gdzie za bardzo nie będzie widać tej patyny poza dachem. Także jeżeli chodzi o
ten wagon to myślę, żeby było na tyle. Zawiniemy go troszeczkę. Dobrze, i bierzemy teraz kolejny wagon. To będzie wagon łączony 53283, czyli łączona pierwsza klasa z drugą klasą. Wagon wykonany na oko identycznie, aczkolwiek jest kilka różnic między nimi. Poza oczywiście paskiem wizualnym. Już mówię, o co chodzi. Pierwsza sprawa, w wagonie drugiej klasy, zobaczcie, drzwi, jeszcze może raz pokażę, drzwi w tym wagonie są podwójne, tu i z drugiej strony też, i tak samo jest na stronie odwrotnej wagonu. Tutaj przy klasie pierwszej mamy pojedyncze drzwi. Spróbuję pokazać przedziały, bo jest to także odwzorowane. O, tutaj, zobaczcie. Tutaj są wejścia do przedziałów, a obok już nie. Nie wiem, czy kamera to uchwyci. O, tu są normalne siedzenia, a tu są przedziały. I w tych przedziałach też są gęściej upakowane siedzenia. Nie wiem, czy to kurczę złapę. Może bym tak przyświetlił. Odbija się światło. Mam nadzieję, że coś tam widać. Zawsze ciężko to pokazać. I to są jedne z głównych różnic. Oczywiście opisy też są różne. PKP, wagon, reszta wózki, sprzęgi, fartuchy jest dokładnie to samo. Także wagon jest ciężki. Nie wiem, ile może ważyć. Potem sobie je zważę. Zawsze ważę wagony, żeby wiedzieć mniej więcej, jaki ciężki skład jedzie za lokomotywą. Coś tu jeszcze nie pokazać. O, chciałem zwrócić uwagę na... To są chyba takie imitacje okienek, klamek. Nie wiem, co to jest. Ciekawie to wygląda. Oczywiście mleczne szyby po stronie kibelków. Tak samo poręcze. Poręcze są przestrzenne. Wszystko fajnie. Jest kilka elementów zarówno do drugiej klasy, jak i do tej łączonej. Próbowałem je zamontować, ale natknąłem się w instrukcji, że w zasadzie te elementy to się montuje tylko i wyłącznie, gdy model jest przeznaczony do gabloty, ponieważ montuje się w tych miejscach to są takie dziurki, widać między zderzakami a sprzęgiem są takie dziurki. Jeżeli ja tutaj zamontowałem te wszystkie haki, to wtedy ten sprzęg nie mógł się swobodnie obracać, więc wiadomo, że nie mógłby być używany wagon z tymi dodatkami na makiecie. Ok, to by było na tyle. Przechodzimy do kolejnego wagonu. I kolejny wagon, numer 53233, to jest wagon pocztowy. Tak jak wcześniej wspomniałem, nie mam takiego wagonu w ogóle nie mam wagonów pocztowych u siebie w kolekcji. Oczywiście części zapasowe i ulotki. Wagon jest z czwartej epoki, więc inna epoka niż prezentowane wcześniej wagony. Ale za to ten wagon jest według mnie majstersztykiem. Zobaczcie, oczywiście PKP. Pisze nawet, gdzieś tu pisało poczta, jest poczta. Wagon jest świetnie wykonany. Wszystkie poręcze są przestrzenne, te wszystkie rączki tutaj. Wszystko jest uwypuklone. Rameczki w oknach, żaluzje. Świetnie jest ten wagon, świetnie wygląda. Bardzo mi się podoba.
Dosyć też ciężki jest. Tutaj już w ogóle o patynowaniu na tą chwilę nie ma mowy. Tutaj trzeba byłoby troszeczkę tylko przyciemnić dach. Jakieś tam nanieść na poręcze, na schódki. Mam taką fajną farbę, którą na schody, taką metaliczną kładę, co daje efekt takiej przetartej farby na schodach. Od spodu wagon standardowo już, ale tak jak mówię, na żywo super się prezentuje i do wagonów tych osobowych wizualnie także pasuje, także świetny jest ten wagon, bardzo mi się podoba. Po tej prezentacji krótkiej wagonów zapraszam na makietę. Zobaczymy, jak jeżdżą, jak wyglądają. Dobrze, więc tak, skład mam ustawiony. Lokomotywa naszykowana. Wagony pozapinałem w ten sposób, żeby każdy był w odwrotną stronę, powiedzmy, żeby można było każdy wagon zobaczyć z każdej strony. Dlatego tak poustawiałem. I co? I ruszamy. O, właśnie tutaj jeszcze chciałem jeszcze pokazać, właśnie jeden z widzów mnie pytał, jak będą wyglądały wagony przy zastosowaniu krótkich sprzęgów. Spróbuję to pokazać bliżej. Zaraz zobaczymy, jak to na zakrętach wygląda. Tu mam takie dwa ostrzejsze łuki w jednym miejscu, więc pojedziemy. Tak będzie wygodnie, jak nakręcę. Może to zobaczymy. Nic się nie dzieje. Jest odstęp. Więc swobodnie wagony na łukach wyrabiają. Nic nie obciera. Sprzęgi działają tak, jak należy. I jeszcze raz w zbliżeniu pokażemy, jak zachowują się te fartuchy. Może z tego ujęcia będzie. O. Jest taki minimalny odstęp. Więc nic nie zaczepia, tak jak mówiłem. Bardzo fajnie. Co, jeszcze jedno kółeczko przejedziemy, a potem pokażę wagoniki w większym zbliżeniu podczas wolnej jazdy. Skład się zrobił dosyć pokaźny. Myślałem, że te wagoniki będą krótsze, to znaczy wiedziałem, jakie są wagony w momencie, jak je kupowałem, ale nie sądziłem, że aż będzie to zajmowało 1,5 metra prawie. Nie za szybko, żeby można się było przyjrzeć.
Tak właśnie się prezentuje nowy skład. Oczywiście lokomotywa celowo jest dobrana jaka jest. I wjedziemy sobie teraz na bocznicę i zaparkujemy. Podjedziemy sobie tam pod Gagarina i niech sobie stoi. Także to było na tyle w tym odcinku z unboxingu. Oczywiście na końcu będziecie mieli slajdy z numerami katalogowymi wagonów. Także zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z unboxingu i trzymajcie się gorąco, cześć.